Cześć moi drodzy. Dzisiaj jest ostatni dzień wydarzenia Survivors Fair. W zasadzie nie można już zdobywać punktów. Jest to dzień podsumowania rankingów, dodatkowych nagród za zajęcie określonego miejsca w rankingu i wymiany nagród. Dzisiaj to jest najlepszy dzień na wymianę nagród, ponieważ za zajęcie określonego miejsca można było dostać dodatkowe bonusy w postaci chociażby voucherów lub dodatkowych nagród, jeżeli ktoś tutaj poszedł bardzo mocno do przodu. Po raz pierwszy to wydarzenie grałem kompletnie jako gracz free to play, nie inwestując ani 99 diamentów w to wydarzenie, w żadnym z etapów. W związku z tym chciałbym podsumować to wydarzenie i wraz z Wami ocenić, czy gracze free to play wokół tych wszystkich ogromnych spenderów mają jeszcze szansę bycia i czy mogą zaistnieć w takim wydarzeniu, jakim jest Survivors Fair, który w zasadzie jest głównie nastawiony na spenderów. Tak jak widzicie, zająłem 354 miejsce, więc nie dostałem nagrody na zakończenie tego wydarzenia, ponieważ dostaje je maksymalnie gracz numer 300 w rankingu. Aczkolwiek zabrakło niewiele. Teraz tak, oprócz tego, że nie udało mi się dostać do rankingu, udało mi się zdobyć 4000 tych voucherów i zastanawiałem się długo nad tym, na co by wydać, no i ostatecznie, jak pewnie sami widzicie, tutaj mamy liczbę 8 przy pozostało bez statuetek, czyli moje 4000 voucherów wydałem właśnie na te statuetki. Ktoś powie, że bez sensu, ale w zasadzie brakowała mi tylko jedna statuetka do kolekcji na poziom 8, żeby zamknąć tą kolekcję. Zamknąć kolekcję, przynajmniej w moim mniemaniu, znaczy tylko i wyłącznie tyle, żeby ostatni bonus wynikający z danej kolekcji został osiągnięty. I w tym przypadku, biorąc wszystkie statuetki na poziom 8, tak jak tutaj widzicie, Abyssal Worm, Tidebreaker, Gloom, Lurker, Hydro Tyrant jest na poziomie 8, co nam daje ostatni poziom dodatkowej umiejętności, dodatkowego skilla, jakim jest Defensive Stance. I w tym momencie można powiedzieć, że dalsze ulepszanie statuetek ma mniejszy sens niż standardowo, ponieważ dodatkowego bonusu nie będzie, dodatkowego wzmocnienia tej umiejętności. Oczywiście za każde ulepszenie tej statuetki, no to mamy kolejne tam bonusy. W tym przypadku na przykład zwiększenie redukcji obrażeń dla naszej piechoty, aczkolwiek całej takiej głównej umiejętności, na którą głównie w tym momencie zwracamy uwagę w tym secie, w tej kolekcji, w tym zestawie, już nie uświadczymy. Stąd taka, a nie inna była moja decyzja. Jeżeli zaś chodzi o graczy, którzy ulepszają swoich Super Operative Hero, czyli Angelikę albo Selinę, no to na pewno szedłbym we fragmenty ogólne, bądź we fragmenty skórki, ponieważ te fragmenty skórki można w stosunku 1:4 wymienić na fragmenty tych super bohaterek. I na pewno jest to dobre rozwiązanie dla tych, którzy budują bohaterów typu Super Operative Hero. Ja jeszcze nie buduję, bo moje konto jest tak zbudowane, że nie potrzebuję, a tak naprawdę to jest po prostu za droga impreza na tą chwilę dla mnie. Ale jeszcze mam taki mały protip dla graczy free to play, którzy nie mają złotych zwierzaków. To w tym momencie zgarnianie tych 2, 3, 1, w zależności ile voucherów udało Wam się zdobyć, zgarnianie tych skrzynek z losowym zwierzakiem, tam jest 33% na zdobycie każdego z tych certyfikatów adopcyjnych. Także tutaj mamy, nie wiem, na przykład niebieskiego, tutaj mam złotego Dobermana z jakiegoś starego eventu, tak samo tutaj mam 2 rarogi zwyczajne z jakiegoś wcześniejszego wydarzenia. One będą używane przeze mnie, dlatego chowam je tutaj, kiedy dojrzeję do tego, żeby rozmnożyć swoje zwierzaki, i na pewno Wam to pokażę w przyszłości. Także jeżeli miałbym wracać do głównej myśli, która przyświecała mi do stworzenia tego filmu, to wszystkim graczom, którzy nie mają złotych zwierzaków,
bo one bardzo pomagają w takich wydarzeniach jak choćby ten mijający Survivors Fair. Warto jest wydać 1200, 2400, 3600, tyle ile mieliście tych tokenów na losowe zwierzaki legendarne, z tego chociażby względu, że po pierwsze generują one dużo większy przychód i można łatwiej punktować w tym wydarzeniu, a po drugie na pewno przydadzą Wam się też w walce. Więc o ile nie macie takiej sytuacji jak ja, że musicie zamknąć jakąś kolekcję, obojętnie która by ona tutaj nie była, albo nie walczycie o topowe miejsca i tych voucherów macie bardzo dużo, także możecie sobie pozwolić na to, żeby dostać czerwonego lisa Fenka, czy naszego kota piaskowego, również czerwonego, no to jak najbardziej zachęcam Was, wszystkich, którzy nie mają złotych zwierzaków, do kupowania tych losowych skrzynek, ponieważ one są, tak jak zauważyliście, dużo tańsze, o 800 tokenów od tych, w których możemy sobie wybrać. Oczywiście, jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że powiedzmy macie 3200 tokenów i na 3 nie starczy, a na 2 to jest za dużo, bo jeszcze tych voucherów Wam zostanie, no to jak najbardziej można najpierw wybrać jedną legendarną skrzynkę, otworzyć jaki tam będzie certyfikat adopcyjny i później wybrać sobie już z tej drugiej skrzynki drugi, żeby po prostu tych zwierzaków nie dublować, a cieszyć się posiadaniem 3 złotych zwierzaków na Waszym pierwszym, czyli tym głównym, najważniejszym marszu. I to by było na tyle, co chciałem Wam przekazać. To właśnie to, aby budować swoje konto od podstaw, myśląc w przyszłość, ponieważ tak jak wspomniałem już kilkukrotnie, posiadanie legendarnych złotych zwierzaków na pewno bardzo pomaga w wydarzeniach takich jak Survivors Fair, a przed nami jeszcze kilka takich w tym roku. Dzięki za spędzenie ze mną tych kilku minut razem i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym wideo. Trzymajcie się, cześć.